Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Jak już pewnie wiecie z moich ostatnich filmów, jestem aktualnie na małym wypadzie z moją mamą w Antalii. No i chciałabym trochę coś Wam z tego pobytu tutaj pokazać. I trzeba zacząć od tego, gdzie się zatrzymałyśmy. My z mamą zazwyczaj wybieramy takie wakacje, może dosyć nietypowe, bo nie zatrzymujemy się raczej w hotelach all inclusive przy plaży z basenem, tylko w centrum Antalii, a właściwie na Starym Mieście, czyli Kaleiçi. I teraz też właśnie w tego typu hotelu jesteśmy. Hotel nazywa się Patron Hotel i jest zupełnie na wejściu na Kaleiçi z miasta, bardzo blisko. Jeżeli chodzi o ceny, bo może to będzie Was interesowało, w tej chwili wiadomo, jeszcze to nie jest wysoki sezon, jesteśmy tutaj w maju. I teraz cena za pokój dwuosobowy, za dobę ze śniadaniem to 200 lir, czyli około 130 zł. I chciałabym Wam ten hotel pokazać od razu, bo zastała mnie tutaj przemiła niespodzianka, więc nie mogę tego nie uwiecznić. Także zobaczcie, jak wygląda pokój dwuosobowy tutaj w tym hotelu. Tutaj mamy łazienkę. Tak ona wygląda. Panie będą się pytały, czy jest suszarka. Jest suszarka, więc nie trzeba zabierać. Tutaj oczywiście toaleta, prysznic. Łazienka jest dosyć mała, więc nie mogę jej tu całej objąć, ale myślę, że dobrze widać. A tak wygląda sam pokój. Zobaczcie, jaka tu miła niespodzianka. Panie tutaj ułożyły bardzo wiosenną dekorację. Takie mamy łóżko. A tutaj będzie to widać, tak, taka szafa rozsuwana i w tej szafie też jest lodówka. A tutaj mamy oczywiście klimatyzację, telewizję, ale najważniejsze, zobaczcie, jaki my w ogóle mamy tutaj widok. Niesamowicie, prawda? Przepiękny widok, naprawdę. Bardzo lubimy się tutaj zatrzymywać, bo ceny nie są wygórowane. Jesteśmy praktycznie w samym centrum, czyli mamy blisko do wszystkich miejsc, do których chcemy zazwyczaj podczas wakacji się udać. Także to polecamy. Jeżeli interesują Was tego typu wakacje, żeby nie leżeć cały czas przy basenie, a żeby trochę sobie po mieście pochodzić, no to tego typu hotele tutaj na Starym Mieście jak najbardziej. Jak wygląda śniadanie, jak wygląda reszta hotelu, to pokażę Wam przy okazji, no bo teraz mamy już popołudnie, także do zobaczenia jutro. Dzień dobry. Mamy nowy dzień, no i dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda nasz taki dzień tutaj na mieście, co robimy wtedy, kiedy nie plażujemy w Antalii i kiedy nie udajemy się do żadnych innych atrakcji turystycznych, tylko po prostu taki spacerek po mieście, co tu można w Antalii robić. No i oczywiście dzień zaczniemy od śniadanka, więc pokażę Wam, jak wygląda takie typowe śniadanie tutaj w naszym hotelu. Także zapraszam, chodźcie ze mną. Tutaj ten żółty kącik to kącik, w którym będziemy kręcić z moją mamą Q&A. Ale w momencie, kiedy Wy oglądacie tego vloga, to Q&A już jest na kanale. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Tutaj mamy oczywiście kącik z czajem, kawka. Tutaj zawsze coś na ciepło. O, dzisiaj mamy gözleme, jajeczka. Tu oczywiście pieczywo, simity. No i w momencie, kiedy jest się w tym hotelu, powiedziałabym poza sezonem, no jesteśmy w maju,
nie ma jeszcze tak dużo gości, to każdy dostaje taki przygotowany już talerz. A w wysokim sezonie, gdzie jest większy tłok, to są powystawiane talerze z różnymi produktami i każdy sobie wybiera, co chce. Na takim przykładowym talerzu mamy oczywiście serki, żółty, biały, ogórek, pomidor, tu mamy wędlinkę, oliwki czarne i zielone, masło, biały serek do smarowania, tutaj dżem morelowy, krem czekoladowy i miód. No to czas na śniadanie. Śniadanie zjedzone, więc ruszamy w drogę, ale najpierw pokażę Wam, jak wygląda hotel z zewnątrz i gdzie on mniej więcej jest. Tak wygląda właśnie ten hotel z zewnątrz. I on jest naprawdę już tutaj na samym początku Kaleiçi. Tam się dalej schodzi, niżej w głąb Kaleiçi. A my jesteśmy tutaj. Tu jest właściwie wejście na Kaleiçi od strony miasta, od strony deptaku. Takim punktem, może myślę tutaj takim, żeby to zlokalizować, jest tutaj wieża zegarowa. Może potem rozpoznacie mniej więcej, gdzie to jest. A my idziemy sobie dalej dzisiaj na spacer przez Kaleiçi właśnie. Kaleiçi to właściwie Stare Miasto, czyli taka część tutaj Antalii, gdzie zostały zachowane domy w stylu osmańskim. Oczywiście większość odrestaurowana i przerobiona na hotele. I tutaj też znajdują się te bazarki, na których często turyści właśnie chcą sobie zrobić zakupy. No możecie to robić, ale jeżeli chodzi o zakupy, to ja jednak wybieram sklepiki na deptaku, czy też po prostu w centrum handlowym, które zresztą Wam pokażę, no bo tam ceny są korzystniejsze. Wiadomo, sprzedawcy nie żerują na turystach, nie naciągają, więc jednak mimo wszystko, jeżeli nie znacie tureckiego, nie wiecie, jak podejść do targowania, no to lepiej jednak wybierać sklepy w mieście. Chyba że targować się potraficie, no to próbujcie na bazarze. Teraz Wam tutaj pokażę, jest przepiękny park miejski. No. Usiadłyśmy sobie na chwilę w cieniu. Jest dzisiaj naprawdę gorąco. Pogoda przepiękna. Zupełnie bezchmurnie dzisiaj i 28 stopni w cieniu. Odczuwalna, wiadomo, że więcej. Tutaj w Antalii jest bardzo wilgotno, więc myślę, że ponad 30 spokojnie. I w takiej temperaturze, pamiętajcie, trzeba się smarować kremem z filtrem i pić bardzo często wodę. Jak widzicie, cała ta ulica jest tutaj pięknie udekorowana różnymi roślinami w takich donicach. I to wszystko robi Urząd Miasta. O, mamy napis Urząd Miasta Antalya. I tak samo jest na donicach. Jakieś koty nam tu miauczą. O! Co my robimy w taką pogodę, w taki luźniejszy dzień? Idziemy do parku. Jest tutaj taki przyjemny park
ale nazwę jakoś nie mogę zapamiętać. Jakoś dam ją na ekran. Bardzo przyjemny park miejski. Jest tu też nasza ulubiona kawiarnia, więc tam sobie dzisiaj trochę posiedzimy, odpoczniemy, poplotkujemy z przepięknym widokiem. Już Wam tutaj pokażę, jak to wszystko wygląda. Więc jesteśmy już w naszej kawiarni, nazywa się Denize Karşı. Taki mamy widok. Pokażę Wam, co tutaj można zjeść i wypić. Mamy desery, baklawa, katmer. My zjemy dzisiaj właśnie baklawę. Jest też künefe, sufle. Tutaj różne takie fast foody raczej. Desery, ciasta, lody. Napoje ciepłe, zimne. I jest też nargile, czyli fajka wodna. I my zamówiłyśmy właśnie baklawę i czaj. Ale to będzie taki specjalny czaj. Za chwilę sami zobaczycie. Baklawa z lodami śmietankowymi. A czaj mamy taki. Samovar. Czyli tych czajów nam tu wyjdzie bardzo dużo, myślę. Musimy 10 minut poczekać, aż się esencja zaparzy. Jak to jest z tym czajem? Tutaj właśnie parzy się sama esencja, a tutaj jest woda, wrzątek. I jak już nam się to ładnie zaparzy, to pokażę Wam, jak ten czaj nalewać. A teraz już musimy zabierać się za naszą baklawę, bo lody nam się topią. Także wcinamy. I tak to jest z baklawą. Czaj jeszcze nie zdążył się zaparzyć, a baklawa już zniknęła. Ok. Czaj prawdopodobnie jest już gotowy. Nalewamy. Najpierw esencja. My pijemy taki słabszy czaj, więc tyle starczy. Narozlewam oczywiście, bo jest full. Sobie tak zrobię. To może nie narozlewam. Chlop. Ciach. Jest. I teraz tu mamy kranik. Hop. Ten zrobiłam mocniejszy. I cóż, tak się nalało. Hop. O. No. I gotowe. Za baklawę z lodami i ten czaj zapłaciłyśmy razem 38 lir. I po ile szklanek na osobę wyszło z tego czajniczka? Po 6 szklanek, czyli razem 12 tych małych szklaneczek do czaju.
Jesteśmy teraz tutaj przy takim, mogłabym powiedzieć, najważniejszym zabytku w Antalii. Nazywa się to Brama Hadriana. Jest to taki łuk triumfalny, który został wybudowany na cześć rzymskiego cesarza Hadriana, który przyjechał do Antalii w 130 roku naszej ery. I ta brama, w zależności od której strony wchodzimy, albo właśnie jest wejściem na Kaleiçi, albo wyjściem z Kaleiçi. My akurat dzisiaj z Kaleiçi tędy wychodzimy. A tutaj nasze ulubione miejsce, gdzie zawsze kupujemy świeżo wyciskane soki. I ostatnio posmakował nam miks pomarańcza i ananasa, więc taki sobie dzisiaj teraz też zakupimy. Ale który chcesz kubek? Ten czy ten? Ten średni. Ten średni, ten. İki böyle portakal ve ananas karışık. Super. Ten jest bardzo smaczny, właśnie pomarańcz z ananasem. Lubimy też z granata, ale są różne naprawdę, także na pewno coś sobie wybierzecie. I też w zależności od smaku są te ceny, a ten smak akurat za te 2 kubeczki 20 lir. I idziemy teraz deptakiem w stronę właśnie Mark Antalya, czyli centrum handlowego. No i tutaj jest właśnie ten deptak z różnymi sklepikami, o którym Wam mówiłam, że tutaj raczej polecamy robić zakupy, czy też w galerii, niż na tych bazarach. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Ne dedi dedim. A jeżeli zastanawiacie się, co przywieźć jako prezent z Turcji do Polski, to polecam ten sklep Tuba. Bardzo tutaj są fajne rzeczy, już Wam pokażę. Tutaj różnego rodzaju deraże w czekoladzie. Całe takie już pakieciki. Tutaj z napisem Antalya. Tutaj są różnego rodzaju lokum. O, a to dzisiaj zakupimy, bo te podobno są najsmaczniejsze. Narle lokum, czyli lokum z granata. Tutaj różnego rodzaju suszone owoce, bakalie, orzechy laskowe. Co byście nie chcieli, o tutaj też pięknie pakowane. To jest wszystko z figą. Śmenie. Bardzo słodkie. A tutaj miody. Zobaczcie, jakie nawet tu sprzedają. O, ciężkie. Oleje różnego rodzaju. A tutaj Wam chciałam pokazać, jest na moim kanale filmik o salepie. I to jest właśnie prawdziwy proszek salep. A tutaj suszone owoce. Różne herbaty. To bardzo ładnie wygląda.
herbata z róży. A tutaj przeróżne przyprawy. Tutaj mamy też różnego rodzaju lokum. Można sobie to wybierać na wagę. Orzeszki, migdały. I świeżo mielona kawka. I tutaj właśnie nasze centrum handlowe marka Antalya. Jeżeli chcecie sobie zrobić zakupy, no to tutaj to centrum handlowe polecamy. My już jesteśmy po zakupach i nie kręciłam tego dla Was, no bo co, zakupy tak wyglądają jak i w Polsce. Ale polecamy. Tutaj są i marki tureckie, i europejskie. Także w korzystnych cenach myślę, możecie sobie tutaj fajne zakupy zrobić. A teraz jeszcze chciałabym Wam coś innego pokazać. Chodzi mi o transport miejski. Bo tutaj w Antalii popularny bardzo jest taki tramwaj, który się nazywa Antray i wygląda w sumie jak metro, z tą różnicą tylko, że nie jedzie pod ziemią. I żeby tym tramwajem, ale też tramwajem takim zwykłym, w starym stylu, czy też autobusami miejskimi się po Antalii poruszać, potrzebna jest karta Antalya Card i ona wygląda w taki sposób i można ją zakupić tutaj w takich maszynach i też można ją w tych maszynach doładować, już Wam pokazuję. Tak wygląda właśnie ten tramwaj i jak widzicie, wchodzi się do niego zupełnie też jak do metra przez takie bramki. Na tych bramkach właśnie tą kartę trzeba odbić. I tutaj jest też maszyna, w której tą kartę można doładować. Ja też będę doładowywać. Tutaj kładziemy kartę. Para iadesi yapılmamaktadır. Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Widzimy, że mamy jeszcze 8,80. Chcemy doładować. Doładuję na razie piątaka. Tutaj wsadzamy. O! Doładowało. Ok, zabieramy. Dolun Zapyta nas, başarılı. czy chcemy rachunek? Nie chcemy. Jeżeli chodzi o doładowanie tej karty, to jeszcze takie informacje. Ta maszyna nie wydaje reszty, także ile wrzucicie, tyle na tą kartę się doładuje. Także nie wrzucajcie od razu 100, tylko tyle, ile potrzebujecie. No, ale widzicie, bardzo proste. I jeszcze raz chciałam tutaj powiedzieć, że można właśnie tym tramwajem sobie bardzo łatwo dojechać na lotnisko. No bo możecie oczywiście na lotnisko się dostać taksówką, no ale bardzo dużo za to zapłacicie i po co? A ten tramwaj na lotnisko jedzie. Lotnisko to po turecku Havalimanı. I jeżeli zobaczycie tramwaj właśnie z takim napisem wyświetlanym u góry, to znaczy, że na pewno on na lotnisko jedzie. No i tych przystanków tego tramwaju w mieście jest sporo, ale myślę, że tutaj przy centrum handlowym to jest ten najbardziej charakterystyczny i stąd na lotnisko na pewno tramwaj jedzie. Także to polecam. Söyle sana güzelim, sonumuz ne olacak? Bu akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzelim, sonumuz ne olacak? Ey gidi Karadeniz, sarili dört yanımızı. Annen kalsın sevdalım, oy alacak canımızı. Ey gidi kara duman, sardı dört yanımızı. Annen kalsın sevdalım, oy alacak canımızı. Annen kalsın sevdalım, oy alacak canımızı. W tym miejscu, gdzie jest właśnie wejście na Kaleiçi, stoją zawsze zaparkowane takie dorożki.
Moim zdaniem te konie mają tutaj naprawdę bardzo ciężkie warunki. One całe dnie stoją w samym słońcu, a potem muszą tych turystów ciągnąć. No nie wiem, mi jest przykro jak na to patrzę i moim zdaniem gdyby turyści z tej atrakcji nie korzystali, no to też tutaj ci panowie nie widzieliby potrzeby, żeby coś takiego robić. Dlatego zwracam się do Was z apelem, nie korzystajcie z tego naprawdę, niech te zwierzęta się nie męczą. Jeszcze jedno miejsce chciałam Wam tutaj pokazać. Są tutaj zrobione takie domki dla kotów i można tutaj wpłacać pieniążki właśnie na te koty. Jeżeli mamy taką ochotę, możemy sobie też tutaj kota zaadoptować. I pokażę Wam, jak to wygląda. Tam w środku jest taki maciupki też. Chodź z tej drugiej teraz. Jest pod słońce, mało Ci widać. To chodź się odwrócimy, chodź tu. Aj! Tu kręć, postawię go. Hop. Ej. Co? Oj. Ej. Trzymaj, trzymasz? Uj. Uważaj, nie nawetnij. Tamam. Bikelinle tut, tamam bikelinle tut. Ej. Uratowane. Jest. Też te kalery? Showtime, showtime, showtime. Hallo. Eis, 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 Eis cream. Lecker, 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 lecker. Eis, 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 Eis. Eis, lecker, Eis, lecker, Eis, lecker, Eis, lecker. Eis cream, Eis cream, Eis cream, showtime. Showtime, yes. Eis, 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 Eis. Eis cream, Eis cream, Eis cream. Aber raus, das fängt schon wieder. Lecker, lecker. Eis cream. Ist doch lecker, lecker. Eis cream. Yes, Eis time. Będąc w Turcji oczywiście musicie spróbować tradycyjnych lodów marasz z koziego mleka. Są przepyszne, no ale kupując je w takim turystycznym miejscu możecie się spodziewać takich żarcików. Trochę zgłodniałyśmy, więc idziemy coś zjeść do naszej ulubionej knajpki, czyli tam. Ona się nazywa Teraz Cafe. I to jest, myślę, taki dosyć tutaj znany punkt dla turystów. Wszyscy sobie zawsze tu przychodzą zrobić zdjęcie tego przesmyku. I gdzie to jest lokalizacyjnie? Już Wam pokazuję. Tutaj, nie wiem czy widać, jest napis Antalya, przy którym sobie często turyści robią zdjęcia. I ta trasa tutaj, właśnie tam, to trasa tramwajem na Konia Alty, właśnie z Kaleiçi. Ostatnio wstawiłam tą kawiarnię właśnie na relację na Instagram i część z Was pytała się, gdzie to jest, dlatego o tym teraz opowiadam. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłam, ale wiecie. Teraz kafe przy tym tutaj przesmyku, blisko do napisu Antalya na trasie z Kaleiçi na Konia Alty. Pozdrawiam Polskę. Dobrze. Dziękuję.
Nie powiedziałam wam, co jadłyśmy w ogóle dzisiaj w tej knajpce, ile to kosztowało. Bo strasznie tam wiało, duży był hałas. Bałam się, że nie będzie dobrze słychać. Zjadłyśmy tam iskender, kebab i manty i były też do tego 2 ajrany i wszystko to kosztowało 53 liry. A teraz tajemne przejście. Chodźcie ze mną. No to dotarłyśmy do hotelu i trzeba trochę odpocząć, bo było dzisiaj naprawdę gorąco, straszny upał, trochę jesteśmy chyba spieczone. Dużo ludzi, duszno, męcząco jakoś dzisiaj, więc trochę odpoczniemy. Jak słyszeliście przed chwilą, ezan wzywał na iftar, no bo jak pewnie wiecie, jesteśmy teraz w czasie Ramadanu tutaj, no i przynajmniej większość Turków pości. Chociaż w Antalii tego tak za bardzo nie widać i na pewno nie dotyczy to turystów, no ale część osób na pewno tego postu przestrzega. No i ten wieczorny ezan wzywa właśnie na kolację po całym dniu postu, więc większość tutaj tych kramików się zamyka, ludzie idą na kolację i sobie już odpoczywają po całym dniu. No i w związku z tym my też już skończymy nasz dzisiejszy dzień w taki sposób. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo co tydzień wrzucam nowe filmy i w ten sposób niczego nie przegapicie. Wciskajcie dzwoneczek koło guzika, subskrybuj, żeby dostawać wszystkie powiadomienia. Zostawiajcie łapki w górę, komentarze i co? Do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry. Dobrze. Bardzo dobrze.